Dzień dobry, nazywam się Jacek Osman. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Męskich Rozmów. Dziś moim gościem jest Jarosław Bielan, pseudonim Czarny. Znowu użyję takiego może specyficznego określenia, szeroko znany w wąskich kręgach. Jarku, jesteś bezpośrednim uczniem doktora Andrzeja Bryla, Tak. twórcy systemu BAS-3. Byłeś przez wiele lat jego asystentem i zostałeś namaszczony chyba jako jedna z niewielu, jeśli nie jedyna osoba, która może nauczać tego systemu w pełnym zakresie. Dokładnie. Zacznijmy może od tego, ponieważ początki systemu BAS-3 to są lata 80., mało osób już te czasy pamięta, więc zacznijmy może od tego, żeby wytłumaczyć ludziom, czym był system BAS-3. Pierwotne przeznaczenie systemu to była traumatyczna destrukcja przeciwnika na jego tyłach. Dla wojska. Dla wojska. Podkreślam, dla wojska. Doktor Bryl z kompletnym systemem domkniętym pojechał do Akademii Sztabu Generalnego. Generałowie, pułkownicy orzeczono, że system jest zbyt brutalny na godzinę W i podobno zamknięto go w sejfie. Doktor miał dostać za to jakiś medal i talon na Skodę i padło hasło odmaszerować. No i na tym się skończyła przygoda, jeżeli chodzi o lata 80. Okej. Tutaj może też zróbmy słowo wprowadzenia, bo dzisiaj ludzie wiedzą, czym jest MMA, i traktują to jako wszechstronne systemy walki, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że są to systemy walki sportowej. Natomiast w tamtych latach bardzo popularne były systemy combat, czyli takie, które były tworzone pod określone służby, pod jakby przeznaczenie, jakie miały te służby. Czyli policjantów uczono obezwładnień, a żołnierzy uczono eliminacji siły żywej bez użycia broni. W sytuacjach jakichś ucieczkowych, czy eliminacji wartowników, czy już takiej konfrontacji, nie wiem, w okopie, gdzieś w jakimś bliskim dystansie, gdzie nie mamy do czynienia z bronią, nawet nie zdążymy sięgnąć. I rozumiem, że temu ten system BAS-3 był przeznaczony. W związku z tym obejmował szereg rzeczy bardzo brutalnych, bardzo niebezpiecznych. Dokładnie tak. Tylko jeszcze może dodam, bo nie wszyscy wiedzą. To jest Bryl Andrzej System. I teraz tak, BAS-3 przyszła taka potrzeba, został przystosowany dla rynku cywilnego, BAS-2 dla służb różnych mundurowych, a BAS dla jednostek specjalnych wojska i policji. Aha, okej, czyli ten BAS-3 to było to, co było na rynku cywilnym. Tak, dokładnie. Okej, to tego nie wiedziałem. Czyli jeszcze raz, BAS dla jednostek specjalnych, 2 wojsko, policja Tak, i a 3 3 DNR cywilne. Okej, dobra. Czy możesz podać jakieś przykłady technik, które się tam stosowało? Generalnie wszystkie techniki opierały się na pracy na odcinku szyjnym i na twarzoczaszce. Ewentualne, tak jak Mariusz wcześniej wspomniał, gryzienie i też trzeba było umiejętnie gryźć, bo trzeba było zębami wjechać między tutaj paliczki i ruch, tak jakby zgrzytał zębami, jest dużo bardziej bolesny. I też, co było dla mnie kiedyś zaskoczeniem, najbardziej unerwiony na twarzoczaszce jest nos. Gdyby na przykład wziął, nie wiem, masz żonę, kobietę i jeżeli próbował powoli też tak piłować, to zobaczysz po prostu, co będziesz czuł. Oczywiście uszy, bardzo mocno są ukrwione łuki brwiowe, także takich rzeczy, no i uderzenia na odcinek szyjny. To są już uderzenia, gdzie skutki mogą być nieodwracalne. Nie będę tu wymyślał jakichś bajek. Załóżmy, że wypracowałem sobie sytuację, że facet mnie po prostu nie widzi, a jest do kasacji. I teraz tak, podchodzę i zobaczcie, tu jest tak, to się robi jednym ciągiem. Punkt podparcia i tu to jest bardzo ważne, wjeżdżam ręką, nie szeroki łuk, tylko tu blisko, wjeżdżam ręką. I teraz zobaczcie, ruch skrętny nadgarstka. Oczywiście wiadomo, że to jest odcinek szyjno-kręgowy, to przy bardzo mocnym uderzeniu kaleką się zostaje. I teraz tak, jeden wjazd, nie za daleko, tylko chodzi o to, żeby tutaj była ta kość, żeby wjechała na krtani. Te ręce są skrzyżowane tylko po to, żebym mógł dalej pracować nimi na twarzoczaszce, tak?
Bo jest pytanie, czy to duszenie jest dobre? Bardzo dobre. Ja nawet mówię swoim uczniom, że jeżeli gdzieś tam się rozpędzą i zrobią w ten sposób, to już niech sobie nie poprawiają sytuacji, niech tak trzymają, jak trzymają, nie? Teraz już jestem w tej pozycji. Tutaj jestem jak najbliżej niego i teraz zrobię ruch skrętny. Głośnik klepie, on już klepie. Teraz zobacz, klękam sobie tak i tu jestem. To się dzieje w granicach sekundy, może ciut więcej. I to nie jest koniec. Popatrz, o. Widzisz, ja nie używam prawej siły w ogóle. O, tu wjeżdżam w oko i teraz słuchaj. I to nie jest koniec techniki, to jest jej początek. Ucisk, wystarczy na normalnego człowieka ucisk na gałkę oczną, on powinien odklepać, ale mówimy tu też o stricte wojskowej technice, czyli to nie była ostatnia technika. Ostatnia jest wtedy, kiedy wkręcisz palec za gałkę oczną i zerwiesz nerw wzrokowy, wyciągniesz gałkę na zewnątrz. A było tak parę sytuacji. Okej. Dobra, warto tutaj sobie dodać, że te systemy z założenia musiały być łatwe do nauczenia, łatwe do opanowania. No bo mamy żołnierza, wtedy mieliśmy służbę zasadniczą i nie było czasu, żeby kogoś 10 lat uczyć, jak w klasycznych sportach walki, tych umiejętności, tylko musiał w krótkim okresie szkolenia opanować skuteczność. I tu dodam jeszcze jedną rzecz, bo to jest bardzo ważna rzecz. System BAS ma 3 składowe. Pierwsza składowa to jest zniesienie lub przesunięcie instynktu samozachowawczego lub granic bólu. Drugie to jest wymuszenie tego pierwszego poprzez specyficzny trening psychomentalny, a trzecie to są dopiero techniki, bo po co ja mam uczyć techniki studenta, jeżeli wiem, że on tej techniki nie wykona po prostu, nie? Tak, czyli jeżeli nie ma zniesionych tych granic, Albo przesuniętych, bo no, nie u każdego się da znieść po prostu instynkt samozachowawczy. ale co za tym idzie, jeżeli uczymy tak niebezpiecznych rzeczy jak znoszenie lub przesuwanie właśnie instynktu samozachowawczego, to jest duże ryzyko, że to nam się wymknie spod kontroli, dlatego ta ścisła reglamentacja tego systemu tylko dla określonych osób, nie? Dokładnie. Z tym, że to nie do końca może jest tak, jak myślisz. Na przykład ja jako instruktor wybieram sobie największego człowieka z grupy, ręce trzymam z tyłu i proszę go, żeby mnie porządnie uderzył łokciem w klatkę piersiową, prawda? I daję swoim przykładem, goś myśli sobie tak, jeżeli facet, który ma 60 w tym momencie lat i daje radę, to ja też dam radę. Z tym, że jak później wykonują w parach to ćwiczenie, to ja proszę o to, żeby się komunikowali. Czyli po prostu zaczynają bardzo lekko i na przykład ty mówisz do mnie, słuchaj, a weź mnie czarny, uderz mocniej. I ja wtedy cię uderzam mocniej. I to tak po prostu wygląda. My mieliśmy to jeszcze bardziej brutalnie. Myślę, że Mariusz to pamiętam. Powiesiliśmy mnie na drabinkach, tam gdzie nogi były w powietrzu, a doktor szedł i tu dokładnie krawędziowo uderzał w przeponę. I kto spadł? To ważne, że po prostu dał się uderzyć, nie? To właśnie to co? Jak spadł? No nie, to było w porządku. Ważne, że szedł, bo były takie przypadki, bo to nie po raz pierwszy takie czyny było robione. Były takie przypadki, że ktoś jednak puszczał ręce i sam spadał przed uderzeniem, przy zamachu, prawda? Natomiast kto wytrzymał, ten wytrzymał po prostu. Ja miałem jakiś taki krwiak, już to był któryś mój kurs z kolei. Mogłem się przebierać w tym pomieszczeniu, w którym się przebierał doktor Ryl i zobaczył ten krew i kto ci to zrobił? I ja mówię, no jak to? No pan. Doktor mi na to odpowiadał, to ja tak mocno biję, wiesz, to taki troszeczkę sarkazm, nie? Ale po prostu mówię, byłem bardzo, bardzo brutalnie traktowany, ale dzisiaj, w dniu dzisiejszym wiem, że tak po prostu miało być. To znaczy inaczej by nie zadziałało. Nie, myślę, że nie. Chociaż ja miałem od dziecka takie, powiedziałbym może dla kogoś dziwne zachowania. Jak byłem w 6. klasie, siadł na mnie ósmoklasista, na moje ramiona i powiedział, że tylko, że uderzał mnie z otwartych rąk, że będzie mnie uderzał, dopóki nie powiem dosyć. W pewnym momencie się znudził po prostu. Okej. Czyli siła charakteru jednak była od samego początku. No nie powiem, łzy mi leciała, ale mówię, w głowie miałem tylko przetrwać po prostu i nie powiedzieć absolutnie, żebym przestał. A mimo to doktor Bryl powiedział ci, że do systemu BAS się nie nadajesz. Tak, powodem było to, że wcześniej uprawiałem różne sztuki walki, judo,
karate, przez jakiś czas zapasy i chodziło o to, że człowiek jest przyzwyczajony, ten, który ćwiczy sztuki walki, do tego, że staje po prostu w danej pozycji. Ma tam jeszcze różne inne przyruchy. Poza tym wie, że zawsze może odklepać, ktoś go puści. Tu nie do końca tak, przynajmniej nie tak ze mną było. Ja po prostu nawet miałem krótkie utraty przytomności. Okej, ale każda krótka utrata przytomności jest potencjalnie niebezpieczna dla zdrowia. I czy to jest jedyna droga? Nie, tak jak powiedziałem, po prostu albo się doprowadza ludzi do skrajnego wyczerpania, już tych, których się wyselekcjonowało, obojętnie z której grupy, i ci ludzie po prostu są tak zmęczeni, że nie wykonują żadnej innej techniki, tylko wchodzą w te najprostsze techniki, już po prostu nie mają siły. Okej. Dobra, rozumiem, że te przyruchy, które się doktorowi Brylowi nie podobały, ty Odrzuciłem, strasznie chciałem, to było moje marzenie być asystentem doktora Bryla. Ale to nie jest łatwe. No nie jest łatwe, no ale po prostu ja wbrew pozorom sporo biegałem, tak biegałem, to później się człowiek rozciągał, kopał, uderzał i tak dalej. To później przestałem cokolwiek robić, tylko biegałem i faktycznie się po prostu rozciągałem, ale to już jakby odstawiłem i treningi karate i działałem w kierunku tego, żeby po prostu spełnić wymagania doktora Bryla. Okej. Udało się? Udało się, zostałeś asystentem. No tak, udało się, zostałem asystentem, z tego się bardzo cieszę, jestem dumny. Może pójdę kawałek dalej. Jak byliśmy w 56. nieistniejącej już kompanii specjalnej, to było na zasadzie, powiedzmy, wymiany doświadczeń. Natomiast, tylko nie powiem Ci ile lat temu, ile lat po tym wszystkim, był w Lublińcu zjazd dowódców jednostek specjalnych. Wchodzimy na salę z doktorem, był też jakby z nami pan major Kups i teraz doktor tak popatrzył na tą grupę czteroosobową, pokazową i mówi tak, panowie, po pierwsze zwincie matę, po drugie ubierzcie buty, im cięższe, tym lepsze, na polu walki tego nie będzie, nie? Tak. Ale wiesz, zjazd dowódców jednostek specjalnych, to wyobraź sobie te różnokolorowe berety, wtedy były chyba łuptów gradowych swetra byli. No i w pewnym momencie doktor mówi tak, patrzy na nich, a ręką do tyłu pokazują i to jest mój człowiek do testowania w Centrum Szkolenia Specjalnego, bo wtedy to było w Centrum Szkolenia Specjalnego, do testowania ludzi w walce wręcz. Więc ja się oglądam, gdzie jest ten człowiek i się okazało, że tym człowiekiem jestem ja. I tak jak byłem już wtedy bardzo dobrze wyszkolony, z 3 ludźmi poszło mi fajnie. Ja do dzisiaj uważam, że troszeczkę pana doktora poniosło, bo mówi tak, słuchaj, połóż się twarzą do ziemi, nie? I ten ostatni, 4. żołnierz, założył mi takiego pół Nelsona i wykręcił mi jedną rękę. Leżąc, tak? Twarzą do ziemi leżałem, tak. W jakiś sposób wstałem do góry i zrobiłem taki trik, że ruszyłem głową w dół, a on na zasadzie odwrotności podciągnął mnie do góry. I w tym momencie wskoczyłem mu 2 nogami na doły podkolanowe, on już się wywrócił na plecy i wtedy już miałem sprawę mocno ułatwioną, także on też przegrał i później się pytam pana Andrzeja, panie Andrzeju, ale troszkę pan przesadził, a jakby mi się nie udało. A on mówi, słuchaj, jak ja ci mówię, że uwolnij się, to znaczy masz się uwolnić. I to była cała po prostu filozofia z jego strony, jeżeli chodzi o tą sytuację. Tak, to był taki mental. Opowiadałeś mi też sytuację, kiedy rozmawialiście w samochodzie przy 140 na godzinę. Opowiedz o tym, bo to też... No właśnie jechaliśmy wtedy do 56. kompanii specjalnej. Z tyłu siedziało 3 moich kolegów, z przodu ja z doktorem. Oni rozmawiali tam na swoje tematy, wymieniali poglądy jakieś. Ja siedziałem obok doktora, no i ja strasznie, ale to strasznie byłem zafascynowany, jest do tej pory systemem BAS. No i my rozmawiamy i doktor mówi, popatrz, ile mam na liczniku? Ja mówię, 140. I wyobraź sobie, że jak teraz możesz, że chcę ze mną walczyć, puszczam kierownicę, nie jestem kurwa zainteresowany, gdzie to auto po prostu pojedzie. Walczymy i koniec, nie? To chodziło, żeby pokazać, że są różne sytuacje i w każdej sytuacji musi, bo z tego, co powiedział doktor, ja w to wierzę, żeby być skutecznym, przynajmniej w tym systemie, trzeba wyrazić wewnętrzną zgodę na własną śmierć i kalectwo. Ja rozumiem, że to też w podobnych sytuacjach to się stosuje, czy tego się nie stosuje do takiej sprzeczki ze szwagrem przy wigilijnym stole Nie. o poglądy polityczne, tylko już się robi rzeczywiście w sytuacji, kiedy twoje życie jest zagrożone i wiesz, że jeśli nie podejmiesz,
tej walki, no to niestety też może zwinąć, nie? Więc Oczywiście, że wszystko tak. na jedną kartę. Na jedną Oczywiście, że tak. Wprawdzie to nie była po prostu jakaś nagła walka, tylko mój egzamin na 4. dan, Mariusz też brał udział w tym egzaminie, chyba na 3. dan wtedy zdawał. W każdym razie wychodziło to, że tam byli ludzie z antyterroru. Ja pierw walczyłem bez reguł, bez limitu czasowego. Ale 4. dan w taekwondo, tak? I nie, 4. dan w kombat kalaki. Okej, no. I doktor uznał, że dołoży do tego po prostu system BAS. Nie było limitu czasowego i jak doktor widział, że na przykład walka trwa dosyć długo, a jest jakaś technika zagrażająca życiu, to natychmiast tą przerywał. Ja wcześniej walczyłem z kilkoma ludźmi po kolei, byłem dosyć zmęczony. I jak przyszła moja kolej, to się okazało, ja myślałem, że to może koniec, a że ja jeszcze dalej będę walczył. I się okazało tak, że tętno miałem gdzieś powyżej 220. Nasycenie tlenem krwi powinno być 189,8, a ja miałem poniżej 80. Lewokomorowy obrzęk serca. I co? Wcześniej przyjechał mieć takiego lekarza zaprzyjaźnionego, przyjechał ten lekarz i przywiózł taki sprzęt do monitorowania pracy serca. Doktor się pyta, po co ci ten sprzęt, a może się przydać, nie? No i faktycznie po prostu przydał się. I możesz nie wierzyć, ja w ogóle nie bałem się śmierci. Ja tylko sobie tak mi przed oczyma przychodziło, że nie zobaczę 18 córki, jej na przykład wesela, jej nie zobaczę i reszta była poza zasięgiem. Natomiast dostawałem zastrzyki i w pewnym momencie, bo strasznie mi się ciężko oddychało, nie mogłem wciągnąć powietrza, ono gdzieś tam po prostu, no, przez to nasycenie tlenem krwi, gdzieś nie dochodziło. W każdym razie lekarz do mnie mówi tak, jeżeli po prostu się będziesz próbował podnieść, to stanie coś takiego, że będziesz czuł, jakby ci miała głowa pęknąć na 1000 części, nie? No i będzie ci się chciało po prostu pójść do toalety. W pewnym momencie faktycznie poczułem, że chcę skorzystać z toalety. Próbowałem się podnieść, faktycznie ta głowa mało mnie pękła. No to leki to powodowały akurat. Obróciłem się na bok, ściągnęli mi te wkłucia teflony i doczołgałem się do toalety i tam do kratki ci po prostu ściegowej załatwiłem z powrotem. W każdym bądź razie, no to był, powiedziałbym, że to było najcięższe doświadczenie w moim życiu. Okej. No nie brzmi to zachęcająco, jak na dzisiejsze czasy. Nie, Zastanawiam się, czy ktoś byłby chętny podjąć z młodego pokolenia takiego wyzwania, bo jesteśmy coraz bardziej wygodni, coraz bardziej hedonistyczni i nawet widać to po ilości osób do jednostek specjalnych. Zobacz, dzisiaj się zachęca ludzi, dzisiaj się jeździ aktywnie, robi się akcje promocyjne, bo to nie ma tego etosu i tej chęci, dziś jest chęć tylko do zarabiania pieniędzy. Dokładnie tak, natomiast tak jak powiedziałem, ze względu na rynek cywilny powstał BAS 3. Także tutaj ja prowadzę treningi bardzo bezpiecznie. On był dużo delikatniejszy? Mało tego, to co pokazałem wam wcześniej, to ja też tam kilka elementów jakby ujmuję celowo. Okay. No i wiem po tylu latach, komu mam pokazać całość, a komu nie mówić po prostu za dużo. Rozumiem, ale to BAS 3 był bardzo okrojony, czy troszeczkę? Wiesz, nie wiem co rozumiesz przez dużo i troszeczkę, ale było krojone, no może tak, to jest tak spokojnie. Wiesz, teraz, bo ja mówię, odnoszę się do dzisiejszych czasów, przyjeżdżają ludzie, no nie zawsze bardzo młodzi, bo mają po 35, 40 kilka lat i trafiają się ludzie ostatnio był chłopak ze służby więziennej, podają, że jest zmordowany i fajnie dają radę, z tym, że ja zawsze zapowiadam, słuchajcie panowie, jakby ktoś chciał odpocząć, czy napić się napoju, czy wody, czy pójść do toalety, to tylko podnosi rękę i nie musi mi nic mówić, nie? Także też po prostu złagodziłem po prostu pewne rzeczy. I nie ma to wpływu na mental, to, że złagodziłeś? Słuchaj, no ja nie oczekuję takiego mentalu od cywili, chociaż tam był ten jeden człowiek, ale on dawał z siebie wszystko bez mojego słowa. Natomiast ci ludzie przyjeżdżają
jeżeli jakby zaadoptują to, co ja do nich mówię i to, w jaki sposób pokazuję i w jaki sposób prowadzę treningi, to być może któryś z nich pójdzie o krok dalej. Na ile sprawność fizyczna była kluczowa przy systemie BAS czy BAS 2, BAS 3? Powiem Ci tak, im jesteś bardziej sprawny fizycznie, tym wygodniej Ci w ogóle w życiu, nie? Byli ludzie, którzy po prostu przyszli, bo już gdzieś tam drugie, trzecie zajęcia poszła fama, że jest taki system uczony po prostu we Wrocławiu, to przychodzili ludzie, którzy chcieli nauczyć tylko tych patentów. Również przychodzili ludzie, którzy byli ze sztuk walki i się okazało, że jednak no, nie za bardzo sobie w konfrontacji dają radę. Także to różnie z tym po prostu bywało. Okej, ale chodzi mi o to, czy musisz być w formie i musisz być mega sprawny, czy też jesteś w stanie pomimo jakichś pewnych ograniczeń kogoś nauczyć. No bo jednak nie każdy żołnierz, który szedł do zasadniczej służby wojskowej choćby, był super sprawny. Wiadomo, że do tych lepszych jednostek wybierano bardziej sprawnych, ale też chyba nie było to standardem. Już Ci mówię, ja pamiętam, to był pierwszy kurs i ciągle był bardzo mocny wysiłek fizyczny, jakieś proste uderzenia, jakieś proste dźwignie, które dla mnie po prostu, no ja już je znałem i w ogóle nie działały na mnie. I się zapytałem doktora, a on mówi, zobaczysz, zrozumiesz to i kiedyś przyjdzie taki czas. I mówię, im człowiek był sprawniejszy, tym mu było po prostu wygodniej, bo czy pady, czy przewroty, czy to wszystko. I no niestety nie było materacy, nie było maty, tylko człowiek po prostu te przewroty i pady na parkiecie. Nie? W ogóle, bo wspomniałeś tam pewną rzecz, BAS 3, walka w kontakcie bezpośrednim, ale dosłownie każdym przedmiotem. Łyżeczka, widelec, po prostu to wszystko jest potencjalnie broją. Tylko trzeba wiedzieć, jak tego użyć. Dokładnie tak. Odpowiednio zrolowana gazeta. Też, oczywiście. Tak jak powiem, wszystko. No i siłą rzeczy to nie może być wiedza dostępna dla każdego. Dlatego też nie oferuję po prostu ludziom, którzy przyjeżdżają, że to będzie w pełnym zakresie nauczane, tylko po prostu w systemie okrojonym. Okej, a powiedz nam coś jeszcze o Combat Kalaki. Combat Kalaki, bo dużo osób mylnie czasami to interpretuje. Doktor był na Filipinach, poznał takiego człowieka, który nazywa się Siok Glariaga. I ten człowiek po prostu pierwszy razem trenowali, a później ten człowiek z doktorem Brylem, do którym przedstawił część basu, zgodził, żeby do nazwy Kali, bo do Kali, dodać po prostu kombat i tam część po prostu uderzeń, jakichś tam po prostu obaleń i tak dalej została dołączona, on się zgodził na to, żeby to był kombat Kalaki, nie? Czyli to taka wspólna ich praca. I tak, wspólna inicjatywa. Dobra, i na ile to poszerzyło system BAS? System BAS, słuchaj, powiem może od razu tak. W latach, pod koniec lat 90. dostałem to był mój dobry znajomy, że on mi zorganizuje walkę kijami dla 150 kibiców. Tylko nie pamiętam, czy Widewódz, czy ten drugi zespół, czy LKS. I teraz zobacz sobie, 150 ludzi, niech tylko rzuci po 5 dych. No to jest piękna, wtedy jeszcze, to była piękna wypłata, ale ja odpowiedziałem, że nie i on od razu wiedział, dlaczego poszło to nie. I teraz tak, bo oni ćwiczyliby kijami, czyli niby normalny klub, tak? A przełożyć to na pałkę teleskopową, to już jest moment. Tylko tam były 2 kije chyba, nie? Formuła walki to są i 2 kije i 1 kij. To zależy, w której formule też walczyć. Okej. Możesz walczyć w jednej i w drugiej. Czy ktoś skorzystał z tych doświadczeń, układając na przykład systemy szkolenia dla policji pod kątem pałki teleskopowej? Nie, bo od razu powiem, ja wychodzę z założenia, że lepiej, żeby mnie 12 sądziło niż 4 niosło. O ile dobrze pamiętam, to pałka, którą cywil może nosić, nie powinna mieć twardego zakończenia. Moja ma. Powiem tak, natomiast w latach, na początku lat 90. Byłem tam z kolegą w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i były po prostu pokazywane, tworzyli w ogóle te techniki interwencji. I ja przy oporze biernym próbowano mi robić różne rzeczy. Opór bierny, on nie może cię bić. Przy oporze biernym po prostu... Ostatnie pokolenie i jesteśmy
przyklejeni do asfaltu i się nie rusza. Tak, i to nie działało na mnie w ogóle, nie? Natomiast zwróciłem uwagę na jedną rzecz, bo chcieli się pokazać i był Japończyk w 7. danem w Aikido. No i tam rzucał tym swoim uczniem, nie? Ja wiadomo, że ja bym chciał, żeby mnie mistrz rzucił tak jedną ręką, tak jak robi, nie? Ale on stoi mi, że na dzisiaj wyczerpał energię. Ja mówię, dobra, może być jutro, ale jutro było, ale nie było mistrza, nie? Także słuchaj, trzeba oddzielić, bo ja bardzo lubię patrzeć na przykład na kata w wykonaniu mistrzów Shotokanu. Uwielbiam patrzeć na to właśnie, którą Finezja ruchu. tak, finezja ruchu, lubię to po prostu na to popatrzeć. Natomiast mówię, ktoś kiedyś może powiedział, że na ulicy jest po prostu karatanina, nie karate, tylko karatanina i to wychodzi po prostu. No tak, były też takie style karate, gdzie mistrzowie pod dyskoteką dostawali niezły omłot, tak? Słynne karate tsunami, swego czasu bardzo, bardzo popularne. Oczywiście, że tak było. Sam wspominasz, byłem wyrośniętym młodym człowiekiem. Zaczynałem pracę w dyskotekach pierw ząbkowickich, bo było ich kilka na bramce i to tak szło. Przed moment, że byłem szefem ochrony dużej dyskoteki Kolumbina w Polanicy. Miałem pod sobą 8 czy 9 ludzi i to wszystko ja zrobiłem. Plan zabezpieczenia obiektu, słuchawki, koszulki z napisami, no i oczywiście takie małe przeszkolenie, żeby ci ludzie absolutnie nie wiedzieli, że nie jesteśmy od tego. Z tym, że był jeden problem, gdzie się sytuacja, tak się czasami zdarza, wymknęła spod kontroli. Na zewnątrz były takie jakby 2 betonowe grille i miały też odpowiednio ciężkie takie ruszta, nie? I ja zajmowałem się tam jakimś człowiekiem i tylko słyszę czarny i dosłownie schyliłem głowę i poczułem tak, jakby mi wiaterek przyleciał po włosach, a później okazało, że facet rzucił tym ruszem. Gdyby kolega nie krzyknął, to podejrzewam, że dzisiaj byśmy tutaj razem nie siedzieli. Okej. No jest to niebezpieczna robota, a na ile właśnie twoje doświadczenia realne, czyli właśnie z dyskotek, z takich realnych starć, które tam musiały mieć miejsce, wpłynęły na rozwój tego systemu? Czy nie musiały już wpływać, bo system był kompletny? Ja mówię to dosyć późno, jeżeli chodzi o te duże dyskoteki, bo jeszcze była dyskoteka, jest dalej Nitro Klub Nysa. Tam też prowadziłem ludzi i to już to, co znałem, to mi już całkowicie wystarczało. Okej, nie trzeba było nic rozwijać. Nie. A tym bardziej inaczej, powiem tak, nie lubię się rozwijać na drobne, też po prostu miałem, może nie klapki na oczach, ale po prostu szedłem w tym kierunku, wierzyłem, że to jest słuszne, nie jeździłem na inne kursy, po prostu to mi całkowicie wystarczało. Okej. Miałeś też epizod w swoim życiu, gdzie byłeś ochroniarzem bardzo znanych postaci, gwiazdy estrady i to takiego światowego formatu, na przykład Zucchero, wiem, Chris de Garu. Chris de Berg wtedy był ze swoją córką, to była wtedy aktualna mistrz świata, także to było wyzwanie. To był reality show bar, gdzie byłem szefem ochrony. Później tak, jeździliśmy z Garu, bo on przyleciał do baru, miał próbę. Później jechaliśmy do Opola, bo tam był benefis Krzysztofa Cugowskiego i Łódki Suflera. I później z powrotem na występ na żywo do baru i później znowu do Opola. I tak wjeżdżałem, to już był wieczór, zobaczyłem tych ludzi w tych czarnych kombinezonach, żółtych kamizelkach z ochrony. Myślę, jeszcze nie tak dawno, ty też byłeś tym człowiekiem i marzyłeś sobie, żeby kiedyś jakąś gwiazdę ochraniać. No to nie jedną gwiazdę rzeczywiście z górnej półki ochraniałeś. Tak, dokładnie. Znaczy byłbym niesprawiedliwy, gdybym powiedział, że to ja ochroniałem, bo miałem ekipę ludzi. Ja mogłem chodzić nieumundurowany, tylko miałem taką specjalną tabliczkę FR01, natomiast ludzie umundurowani też tam po prostu byli. Jeździliśmy i miałem, co ciekawe, miałem okazję poznać całą rodzinę państwa Kulczyk. Tam generalnie obstawialiśmy na początku pokazy Porsche 911 911 Turbo w Starym Browarze. Tam też były ciekawe występy różnych artystów. Natomiast później trafiłem ja do jednej ekipy ochronnej we Wrocławiu, gdzie był sygnał, że faktycznie młoda osoba może być porwana, a część ekipy trafiła właśnie do rodziny Kulczyków. Okej, i rozumiem, że to już było takie trochę ukoronowanie
Twojej działalności w branży ochroniarskiej. Ktoś docenił to, jak sobie radzisz. Rozumiem, że jeśli chodzi o te gwiazdy, czy tutaj jak opowiadasz o państwa tam Kulczyków, że to ty tą ekipę już koordynowałeś i składałeś. Nie, jeżeli od państwa Kulczyków, to koordynował ją ktoś inny. Ja miałem okazję ich może na lotnisko w Wrocławiu, przylecieli wtedy własnym samolotem na operę Aida. Okej. A jeśli chodzi o gwiazdy, estrady, to ty tam, rozumiem, układałeś tą ochronę? Czy tylko byłeś jednym z ochroniarzy? Jednym z ochroniarzy, ale ja mówię, ja byłem szefem ochrony, ja to układałem. Natomiast pamiętam, jak wtedy jeszcze Michał Wiśniewski był z Mandaryną, to było dwóch takich ludzi, no nie lubię określać słowa śmiesznie, no ale wyglądali jak wyglądali. Natomiast był jeden facet w garniturze, krawacik, on tam go przed wszystko i mówi, to ty to zrobiłeś? Ja mówię, tak. On mówi, po raz pierwszy od długiego czasu widzę, że coś jest fachowo zrobione, nie? I to było bardzo miłe. Okej, rozumiem, że tutaj czerpałeś doświadczenia również z tego, czego się nauczyłeś od doktora Bryla, który takie szkolenia prowadził, bo nie tylko szkolił w systemie BAS, ale również szkolił agentów ochrony tak szeroko pojęte. Powiem tak, mało kto mógł to powtórzyć, o ile ktokolwiek. Doktor Bryl, wtedy książek wprawdzie za wiele nie było, zabronił mi czytać, że mówi, nie czytaj książek na temat ochrony osobistej. Ja wiem dlaczego, bo uznasz kogoś za autorytet, a masz pewien dar, kiedyś to też zrozumiesz, nie? No i to tak powoli szło. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo ja równolegle jak zacząłem już przyjeżdżać na tam powiedzmy 4. czy 5. raz już byłem blisko doktora Bryla, powstała firma Delta Security i nie było możliwości, żeby nawet najlepszy zawodnik, nawet mistrz świata, którego doktor Bryl wygrał w wadze ciężkiej w Penianie mistrzostwa świata, Piotr Szymanowski, żeby ktoś trafił po prostu od razu do ochrony osobistej. To było tak jak w policji. Zaczynałeś po prostu od patrolu, jakieś obiekty, ochrona obiektowa, pisanie raportów, planu zabezpieczenia obiektu i tego też mnie nikt nie uczył. Doktor mówi, kto ci napisał? Ja mówię, sam. A kto uczył doktora Bryla ochrony osobistej, czy skąd on czerpał te... Ja powiem tak, na to pytanie nie odpowiem. Mogę mieć pewne domysły, ale po prostu nie ma doktora, ja nie jestem tego jakby o tym opowiadać. Nie ma doktora, ale spuścizna została, bo jest Tak, ale wielki ja ośrodek. Nie chcę wysiłkować na temat, kto go szkoli. Rozumiem. Jest wielki ośrodek, który prowadzą jego Dokładnie. synowie, w którym cały czas szkoli się służby ochrony. Dokładnie tak. Na bardzo wysokim poziomie. Na światowym poziomie. Przyjeżdżają ludzie, to się nazywa European Security Academy, a to już może być światowy ośrodek, tak na spokojnie. Przepiękny ośrodek. Przepiękny ośrodek, to było marzenie doktora Bryla, miał taką swoją wizję tego wszystkiego, no i po prostu... Strzelnice, killing house'y, w ogóle poziom taki techniczny choćby nawet tego wszystkiego, jak Dokładnie te budynki tak. wyglądają, to jest coś wspaniałego. Dokładnie tak. I mówię, przyszedł taki moment, że doczekałem się tej ochrony osobistej i pracowałem. No mówię, to fajnie to było, bo na przykład byliśmy w pewnej nadmorskiej, bardzo znanej miejscowości i się okazało, że, znaczy ja wiedziałem o tym wcześniej, było 2 oficerów służb specjalnych i ja byłem trzeci, bo to była 3-osobowa ochrona, czyli już taka profesjonalna. Bo jeżeli ktoś myśli, że ochrona jednoosobowa wystarczy, to się grubo myli. To jest taka towarzyska, powiedzmy, nie? Ale później trzeba mieć wszystko jakby pod kontrolą, więc to był dla mnie zaszczyt, że z tymi ludźmi pracowałem. I to też ochraniałeś kogoś znanego, tak? Tak, to był wtedy nieletni młodzieniec. No były też takie rzeczy. Czyli rozumiem, że nie chcesz mówić kto, ale druga powiedz, że to był nieletni syn znanej jakiejś osoby, tak? Tak. Ta osoba już nie żyła, bo zmarła w dziwnych okolicznościach, a syn po prostu został spadkobiercą, a mama była nadzorcą tego jakby spadku, nie? Natomiast były też takie rzeczy, z których dzisiaj się mogę śmiać. Mianowicie zostałem wyznaczony do tego, żeby z młodzieńcem prowadzić rano zajęcia, takie początki sztuk walki i w ogóle.
No i co, wykąpaliśmy się po koniec, a on z nami jadł śniadania, poszedł do apartamentu swojego, ja stoję na dole w takiej, dobrze, że stałem w koszulce koszykarskiej, to mi zasłaniała te kąpielówki. I stałem z tymi dwoma kitami i wchodzi pani Jolanta Kwaśniewska ze swoją ochroniarką, to ma takie psy na takim pałąku. No i co, dzień dobry? Dzień dobry, nie? Ale byłem w jakimś szoku, dzisiaj to tak patrzę na to z przymrużeniem oka, że miło, można czasami się człowiek nie spodziewa, kogo może spotkać, nie? No. Dlaczego zakończyłeś tą karierę, nie kontynuujesz? Słuchaj, zakończyłem karierę, inaczej, usłyszysz różne opinie, ja miałem jakby pewien wybór i wybrałem po prostu powrót do Ząbkowic, bo to były, i o tym nie będę mówił, to były sprawy rodzinne. Aha, okej, rozumiem. No tak czasami w życiu bywa. Było. Rozumiem, że nie żałujesz tego wyboru. Nie, tego wyboru nie żałuję absolutnie, po prostu, tym bardziej mówię, cenię sobie bardzo jakby te układy rodzinne i chciałem, żeby to tak pozostało. Okej. Powiedz mi tak, czy ktoś korzysta z Twoich doświadczeń, bo one są unikalne. Doktor Bryl już nie żyje. Chyba nie ma drugiego instruktora, który mógłby w pełnym zakresie uczyć tego systemu. Czy ktoś się do Ciebie zgłasza? Powiem tak, w ciągu generalnie tamtego roku miałem kilka szkoleń. Największe to było, zaprosili mnie ludzie z Krav Maga Polska, kolegium Krav Maga Polska. To było 50 kilka osób. W Dolsku to też wychowanek doktora Bryla, jeżeli chodzi o taekwondo, Grzesiu Furmanowski. No i przyjeżdża ta grupa Strzelnica Gostyń. Także coś się po prostu dzieje. Ja już Ci wcześniej mówiłem, jakby nie zadbałem do końca o PR. Być może wtedy by się więcej tych kursów by było, ale tak na spokojnie to tak jakby mi los podpowiadał. Mariusz teraz ma salę na wykończeniu i będę mógł tu, tak jak też mówił wcześniej, poprowadzić niejedne zajęcia. No dobra, ale mówisz mi o różnych prywatnych osobach, a mnie interesują służby, bo tak jak od tego zaczęliśmy. System był zbyt brutalny. Jestem to w stanie zrozumieć. Mieliśmy służbę wojskową z poboru. Żołnierzy zawodowych nie było. W związku z tym rozumiem jakieś obawy i to jeszcze komunistycznej władzy, że nie chce przekazywać jakiejś wiedzy obywatelowi, który może zejść na złą drogę. Dziś mamy służby profesjonalne. Zagrożenie konfliktem zbrojnym olbrzymie. Armia nam się rozbudowuje i rozumiem, że cisza. Słuchaj, powiem Ci tak, tutaj i owszem, natomiast dodam, że w 2006 roku miałem z tym młodym Wipem okazję być w Rosji. To była tajga syberyjska, jezioro Bajkał z rzeką Leną. Poznałem Romalda Koprowskiego, to bardzo znany podróżnik, już nie żyjący. No i byliśmy to jest od centrum Moskwy chyba 33 km, w ośrodek rządowy po prostu, gdzie mieliśmy spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi, gdzie była jakaś wymiana doświadczeń. Wtedy jeszcze te doświadczenia prowadzono i to nawet zapraszano obserwatorów z armii rosyjskiej na jakieś tam manewry, nie? No i oczywiście, bo mówię, w życiu różnie bywa, tym bardziej, że to było dla nas jakby nowe miejsce, bo ja byłem ochroniarzem i doktor Bryl był ochroniarzem, więc to też o czym świadczy. Natomiast jeździli z nami ludzie ze specnazu, z bronią. No i też jak było chwilę wolnego czasu, gdzieś można było się troszkę rozluźnić, to wymienialiśmy doświadczenia. Jakie to były lata? 90? Nie, to był 2006 rok. 2006 rok. Dobra. Jak oceniasz wyszkolenie żołnierzy specnazu? Bardzo wysoko. Bardzo wysoko. Bardzo wysoko. Pytanie, na ile to się nie zmieniło, bo teraz znaczna część z nich już pewnie się wykrwawiła na różnych kolejnych wojnach, nie? Wiesz, ciężko mi odpowiedzieć, tym bardziej, że toczy się wojna i na pewno wielu z nich zginęło, a jak jest w tej chwili, no ciężko mi po prostu powiedzieć. Dla mnie to był pełen szacunek do doktora, bo to dzięki niemu mogłem być na tym ośrodku rządowym pod Moskwą. Okej, a powiedz mi, czy uważasz, że system BAS byłby wzmocnieniem i dobrym pomysłem na szkolenie na przykład wojska? Byłby dobrym systemem, tylko ja nie chcę, żeby to wybrzmiało, że ja uważam, że to jest najlepszy system na świecie. Uważam, że jest jednym z najlepszych
i jednym z najbardziej brutalnych. Natomiast jak zwykle wszystko to czynnik ludzki. Jeżeli jest poddatny, jeżeli jest dobry instruktor, który ma dobrą metodykę, dobrze to wszystko przekłada, to oczywiście tak. Dodałbym tu jeszcze czasami może psychologa, bo jak na tym wysokim poziomie jednak taki dobry psycholog by się przydał. No i tyle. No, może ktoś obejrzy ze sztabu generalnego nasz podcast. Śmiemy wątpić, bo to już trwa tyle czasu. No, zdarzały się te zajęcia. Ja mówię, jednak ja nie mam, i tu mogą ludzie nie wierzyć, bo teraz jest ta pogoń za pieniądzem. U mnie nie ma tej pogoni za pieniądzem. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że Trzeba z czegoś żyć. Trzeba z czegoś żyć, dokładnie mówiąc w dużym skrócie. Natomiast fajnie, jak jest grupa, powiedzmy, 16-osobowa, może 18, bo ja wtedy mam wgląd na to bezpieczeństwo, na wszystko, daję sobie radę. Natomiast grupa, która ma na przykład 100 ileś osób, czy 60 kilka i jest jeden instruktor, to ja uważam, że mówiąc delikatnie, jest to niebezpieczne. Wspomniałeś, że system BAS obejmował metody walki każdą bronią. Wspomniałeś tutaj o łyżeczce, ale czy klasyczne oporządzenie, które żołnierz ma przy sobie, czyli od karabinka poprzez pistolet używany jako kastet trochę, Jasne. to już nie mówimy o technikach strzeleckich, czy nie wiem, saperka i inne tego typu rzeczy, też to wszystko wchodziło w grę. No jasne i słuchaj, co jest najciekawsze, doktor kiedyś mówił tak, są rzemieślnicy i są artyści i miał być pokaz, prawdopodobnie to był zjazd właścicieli Porsche Cayenne. Nożem to było wiadomo, walka na kije, walka wręczy, a no mówi tak, może być, to były te saperki glokowskie już takie, można było złożyć ją jedną na przykład, nie? Do poziomu, te lekkie i ja mówię, to może pan coś pokaże. Przecież powiedziałem, że są artyści i są sztucznicy, boisko do koszykówki i jedziesz po prostu. I to jest tak, jeżeli każdy przedmiot, jaki używam, jest tylko i wyłącznie przedłużeniem ręki, jeżeli się nie oswoić, ja na przykład nie mam, znaczy mam ulubiony nóż, ale biorę do ręki jakieś narzędzie, to może być nóż, może być coś innego i ja nie wiem, na czym to polega. Jeżeli fajnie mi leży w ręce, to ja już się do tego przyzwyczajam, to, to jest okej, nie? To podstawa, żeby to Dokładnie. ładnie leżało. Tak zapytałem kiedyś mojego kolegę, który właśnie jest takim ekspertem od noża, jakiego noża używa. On mi pokazał jakiegoś no-name'a. Spojrzałem na to i mówi, ale dlaczego akurat tego? On mówi, bo mi tak fajnie leży w ręce. No więc już jest przynajmniej trzech, tak? Nic więcej nie było tutaj potrzebne. Poza tą wspomnianą łyżeczką, coś jeszcze było takiego zaskakującego, co mogło posłużyć jako broń? No, prozaiczny idealnie, co? Wszędzie dostępne. Tak, dokładnie. Dokładnie wszędzie. Mnie zawsze zaskakiwało, jak się rozmawiało z chłopakami z służby więziennej, co potrafią wymyśleć więźniowie jako broń. O, Właśnie ostrzenie tych widelców, czy łyżek na przykład gdzieś z drugiej strony, żeby ta rączka była naostrzona, mogła służyć jako nóż. słuchaj, jak byłem w centrum szkolenia policji, nam pokazywali, to trochę z kolei kibice myśleć. To też na przykład pasek z drugiej strony miał kulki, jedną kulkę się tutaj odkręcała, a tu się wyciągało razem z tą kulką taki kawał druciku, takim, którym można zrobić sporą krzywdę. Kulkę się zatem przykręcało, ona fajnie tutaj leżała między palcami, można było ją kręcić. Takich rzeczy było bardzo dużo, także ludzie są bardzo, bardzo pomysłowi i czasami można dać się zaskoczyć. A zaskoczył cię ktoś kiedyś? Oczywiście, że tak. Powiem tak, no nie tłumaczę się, tylko opowiadam ci. Położyłem jednego gościa pod dyskoteką i z drugiego, że ty też pasujesz, a on prawy prosty chyba to był, trafił i dalej na punkt, złożyłem się, po prostu zawieźli na pogotowie, ale wróciłem i później moje zachowanie później nie nadaje się do dyskusji, bo uparłem się niepotrzebnie po prostu, że odreaguję, ale tak, a druga sytuacja. I wyrównałeś, rozumiem, rachunek. Tak, a druga, nie lubię niedomówień. Natomiast druga sytuacja, to zdarzyło się u nas, jest taka restauracja Dolnośląska i hotel. I to gość tak przyjemnie wygląda, mniejszy ode mnie, łysy, podszedł. Ja byłem oparty o ścianę
I teraz on coś mówi nagle, jak człowiek, który uczy ludzi, żeby trzymać innych na dystans, to go dopuściłem na kontakt bezpośredni i on mi z bańki przyłożył i uratowało mnie to, że byłem oparty o ścianę, bo błyskawicznie z jego, co mi pozwoliło zachować równowagę i dojść do siebie, ale już miał założony patent, nie? Także mówię, czasami mi się zdarzały takie rzeczy, także przyznaję się, że tak, oczywiście tak było. Czy przy ochronie tych osób znanych, o których tutaj rozmawialiśmy, miałeś jakieś sytuacje, gdzie trzeba było stosować techniki? Powiem tak, to dla mnie nie było zbyt trudne. Był koncert, nie pamiętam teraz kogo, na żywo. I nagłośnieniowy, jeden z nagłośnieniowców podchodził i słuchaj, ten facet z tymi dwoma dziewczynami po prostu zwróć uwagę, żeby był ciszej po prostu, bo nam to przeszkadza. Facet miał w granicach 2, może 2 z kawałkiem wzrostu. Ja podszedłem i grzecznie mówię mu, że po prostu chodzi o taką sprawę, że nagłośnieniowcy proszą, żeby był ciszej. No i zaczęły się wyzwiska i w ogóle, to ja pokazałem na chłopaków tych, którzy są w koszulkach z napisem Delta. Oni go wyprowadzili, no i ja patrzyłem, co on dalej zrobi, a on stał i po prostu bluzgo, wyzywał mnie, wyzywał i tak w końcu tak na zimno, nie? Po prostu poleciał właśnie snap, no chłopaka zalała... Od ciebie, tak? Tak, chłopaka zalała krew. Pierwszy co zrobił, to wtedy jeszcze były budki telefoniczne, zadzwonił po policję. Przyjechał pierwszy, to był radiowóz nieoznakowany. Panowie mnie chwilę poobserwowali i mówią, może pan z nami pozwolić? Patrzyłem, że pan grzeczny, no to powiedział, że wszystko w porządku. No i się okazało, że po prostu tak się to dla tego chłopaka skończyło i mówię, ja wyczułem ten moment, że on z tego bluzgu już chce coś zrobić. Okazało się, że to jest instruktor ze Świebodzin, z Świdnicy, kickboxingu, ale chłopak widocznie za dużo wypił i tak się skończyło. A ja tłumaczyłem się, no dzisiaj to mogę powiedzieć, bo zabrano mnie na komendę i powiedziano, że jak ze szpitala przyjdzie sygnał, że chłopak wychodzi, to ja też wyjdę. I ja mówię, jestem przysłuchiwany, mówię, panowie, no chłopak po prostu przesadził, ja nie wiem, czy nie biorą jakichś narkotyków, na pewno był wypity i on zrobił wyraźny ruch głową, że chce mnie po prostu uderzyć. Ja się zasłoniłem, bo mam lecznicze okulary, zasłoniłem się łokciem i on nosem uderzył w mój łokieć. Wszyscy tam się zaczęli śmiać. No ale to się skończyło jakby pozytywnie. Okej. Rozumiem, że takich sytuacji jakichś przy bezpośredniej ochronie, że ktoś się do tej sławnej osoby chciał zbliżyć, to raczej nie było, bo nie dopuszczaliście do tego. Tak oglądałem po prostu ludzi, to byli oprócz tego ludzie, którzy myślą, to byli ludzie, którzy po prostu mają odpowiedni wzrost, odpowiednią wiedzę. Także nie miałem takiej sytuacji, żeby było coś groźnego. A z innej bajki cię zapytam, a jak się obcuje z takimi gwiazdami? Ja ci powiem, tak jak jazdy na przykład Garu, to zanim trzeba było na przykład w Opolu biec, bo on, jak to określił, jak się że w ogóle żeni, to tylko z Polką. Nie chodzi o tym dziewczęta zaraz biec. On przyjechał ze swoim ochroniarzem i staliśmy za kulisami i na przykład czy Marek Sierocki odchodził, on tam człowiek był taki dumny, nie? I się pytał, no nie, ja do ochroniarza tego z Kanady, on okej, nie. Była pani Natalia Kukulska, powiem, on był taki, no nie, że był niegrzeczny, tylko taki był po prostu, trzeba mu mieć oczy dookoła, bo nie wiadomo, w którym momencie, gdzie on się znajdzie. Natomiast reszta to była bardzo, bardzo spokojna. Ale w kontakcie z tobą, rozumiem, kultura i... Ten kontakt staraliśmy się ograniczać. Ja raz sobie pozwoliłem wziąć, córkę miała wtedy chyba 10 lat, bo wtedy był taki sławny przebój Pam Parap, śpiewał go Denzel. No, pierw wychodził Krzysztof i nic mówię Krzysztof, bo byliśmy wtedy na tych. Mówi, oczy, no taka śliczna córeczka, no wiedział, że dokładnie moja. I za chwilę podszedł Denzel i mówi Joachim. No i Oli już się przestało podobać, bo to nie Denzel, tylko Joachim. A ja im tłumaczę w języku, że to jest pseudonim artystyczny, nie? Okej. To ile miała lat wtedy? Nie wiem, 8 lub 10. Okej. Jeszcze mogła nie wiedzieć. Tak. Dobrze. Jarku, rozumiem, że jeszcze nie składasz broni, jeszcze nie zamierzasz leżeć tylko i oglądać seriale, ale chcesz coś robić i zamierzasz
tego systemu uczyć. Tak, z tym, że muszę się przyznać do jednej rzeczy. Ja to zawsze mówię, że mi iskierka Boża zgasła przez pewien moment i tutaj mnie za uszy ciągnęła, jak ja to mówię, córka, już dorosła i Marcin Snopczyński, ten twórca właśnie tego systemu walki nożem. On prowadzi swój kanał ma na YouTubie. Sztuki walki, jak się nie mylę. Żebyś dalej coś... Tak, Marcin mówi, co Jarek jest polski system, skuteczny, no szkoda, żeby umarł po prostu. Właśnie jeszcze jedna rzecz, bo dr Bryl zawsze mówił, że jest to naukowo opracowany system walki w bliskim kontakcie. Czy o tym naukowym opracowaniu coś jesteś w stanie nam powiedzieć? Słuchaj, to jest żadna tajemnica, no ale przesuwanie granic bólu i instynktu samochodowego to nie jest prosta rzecz. Powiem inaczej, żaden WF-ista tego, może nie żaden, ale rzadko który WF-ista potrafi to zrobić, więc to polegało właśnie na tym, przynajmniej w moim wypadku, że jak ledwo zszedłem po ostatniej walce, schodziłem z tego egzaminu, o którym ci opowiadałem, na 4. dan, to zanim wszedłem do tej walki, to ten lekarz zmierzenie do tętna mówi, on już nie może, a doktor mówi krótko, wychodzisz czy nie? I teraz jest to, że decydujesz o sobie po prostu, czy ty wychodzisz, czy rezygnujesz. No dobra, ale rozumiem, że było to zrobione na skutek treningu, a nie na skutek twojego mentalu. Myślę, że w niewielkiej części z mojego mentalu, natomiast jeszcze jest jedna ważna rzecz. Jeżeli pracujesz z zawodowcami, warto, no w tej chwili to mógł być pokaz multimedialny. Ja stosowałem kartki papieru, na którym powiedzmy był anatomiczny układ człowieka i tłumaczyłem na przykład, że widok krwi tętniczy, upływ krwi, że człowiek po prostu wtedy jest w szoku i tak dalej, także to jest o to chodziło też, o to, żeby człowiekowi wytłumaczyć, w które punkty, jak ma to zrobić. Dobra. Także to nauka. I jeszcze cię dopytam, jeśli chodzi o to przesuwanie barier, to było opracowane metodami naukowymi, tak? Jak pracować. I nie chodzi tutaj, bo Niemcy taki sam efekt osiągali przy użyciu metamfetaminy, nie? No słuchaj, nie ukrywam, że oglądałem film dokumentalny, jest dostępny na YouTube na pewno, Armia Świata na dopalaczach. I rozmawiałem kiedyś z odpowiednim człowiekiem. Wiem, że żołnierze z NATO na misjach używają, tylko że oni nie kupują tego u handlarzy, tylko dostają po prostu lekarstwa odpowiednie. Wiesz, no, znane historie z czasu II wojny światowej, kiedy tam garstka otoczonych Niemców gdzieś tam pod Stalingradem nagle dostaje pastylki i za chwilę kontratakuje, nie? Doskonale. Nagle się włącza nieśmiertelność. Rozumiem, że tu nie mówimy o takich rozwiązaniach, tylko mówimy o metodach kształtowania tej psychiki, tak? Bo dr Bryl, trzeba powiedzieć, był doktorem socjologii chyba, tak? Nauk humanistycznych, bo wykładał filozofię na wrocławskim AWF-ie, filozofię, socjotechnikę, przepraszam, socjologię. Był na Akademii Łomonosowa w Moskwie, także mówię, bardzo ciekawa postać i miał tą wiedzę. Czyli te metody naukowe głównie dotyczyły tych przesuwania granic, tak? Naszego instynktu samozachowawczego, czy również tych wszystkich witalnych punktów na ciele, no to chyba prostsze. To jest prostsze, z tym, że no, musisz mieć o tym jakieś tam pojęcie, żeby ludziom powiedzieć, żebyś się nie uśmieszył, nie? I nie wiesz, czy to dr Bryl sam opracowywał te techniki, czy gdzieś tam skądś czerpał? Słuchaj, mogę powiedzieć tylko tyle. Na chyba 5. czy 6. zajęcia inaczej. Ja potrafiłem opuścić, bo były też zajęcia teoretyczne, to zdarzało mi się, że miałem taką potrzebę, musiałem opuścić zajęcie teoretyczne, ale nie zdarzyło mi się, że mimo tego, jak byłem traktowany, nie opuściłem żadnego treningu. Natomiast kiedyś na zajęciach, które prowadził jeden z oficerów Policji Wysokiej, ktoś wystrzelił, a jaki doktor Bryl tam miał stopień, a ten człowiek, nawet ja tego nie wiem, także niektóre są pewne niedopowiedzenia i nie tak może pozostanie. Ale stopień w sensie wojska? Czy służby? Nie sądzę, żeby to było wojsko. Okej, dobra. Także mówię, to nie jest zostanie niedowodziane. Ja nawet o tym dokładnie nie znam tej historii. Doktor zawsze zbywał to. No widocznie nie czuło potrzeby, żeby się z kimś tym dzielić. Nie? No, tak bywa. Okej. Powiedz mi, po tylu latach tak ciężkich treningów, czy ty nosisz jakieś brzemię z tym związane, w sensie jakichś kontuzji, jakichś ograniczeń? No,
Z tym, że zaznaczam, to nie tylko jakby doktor Bryl chodziło o krótkotrwałe utraty przytomności. Człowiek czasami po prostu nie wie, jak to się może skończyć. Nie czułem żadnego bólu, ale nieraz jakiś taki dyskomfort dziwny łapie. Natomiast oczywiście wszystko to, bo wcześniej też ćwiczyłem przecież bez jakichś tam specjalnych wyników, bo ja całe życie szukałem czegoś innego. Całe życie. I przeczytałem, że w którejś czarno-białej gazecie, że agencja AUIS otwiera kurs pierwszy, jaki będzie, jeśli odbędzie, i ostatni punkt to były niekonwencjonalne techniki walki wręcz. Ja nie miałem pojęcia, że to będzie baza, to będzie dr Bryl, o którym notabene wcześniej czytałem w innych gazetach, że był w Kanadzie, że generał Cho uznał go za swojego polskiego syna, więc jak się dowiedziałem, że to dr Bryl, to byłem niepowzięty i nie było miejsca. Ja to miejsce po prostu wyżebrałem, żeby być na pierwszym kursie od razu. Okej. No tak, ale dalej czujesz się człowiekiem sprawnym jeszcze, tak? Tak, bo powiedzmy, nie zrobię salta tutaj z wysokości, tak jak mi proponował Mariusz. Ale w ogóle to oczywiście, że tak, nie? I jeszcze jedna rzecz, której nie dopowiedziałem. Jeżeli nie, jak to nie jest ładne słowo, ale jeżeli nie skasujesz człowieka w ciągu kilku do kilkunastu sekund, to zaczyna się chamska po prostu wydolność psychofizyczna. Musisz walczyć. Czyli rozumiem, że to nie jest już taktyka dla ciebie, ze względu na to, że wydolnościowo nie możesz się porównać z 20-latkiem, więc siłą rzeczy pozostaje ci te kilka sekund. Dokładnie. Okej. No tutaj trzeba też jasno powiedzieć, ja kiedyś byłem na seminarium z takim Ukraińcem lata temu. On był w Bierkucie na Ukrainie i on to tłumaczył tak, że on często podejmuje interwencje, jego w ogóle jednostka, w stosunku do gangsterów, którzy mają ochroniarzy, którzy się wywodzą z dyscyplin różnych olimpijskich, nie? No bo tacy ludzie byli werbowani, nie? Bokserzy, zapaśnicy, judocy i tak dalej. I mówi, i tu jest zasada taka, wszystko co zabronione w jego sztuce walki, no to jest dla nas, tak? On mówi, z judoką będę walczył właśnie ciosami, natomiast z bokserem będę walczył chwytami, nie? Gdzie chwytami, rzutami i tak dalej, no kontaktem, nie? Bezpośrednim do tego, do czego można dążyć. I to chyba trzeba powiedzieć, że to była tak naprawdę istota tego systemu. Wszystko to, co zostało okrojone ze sportu, właśnie, bo tego nie powiedzieliśmy. Wszystkie sztuki walki powstawały dawno, dawno temu dla wojowników, nie? Wojownik szedł, miał być skuteczny na wojnie. Ale potem zaczęła się popularyzacja. W związku z tą popularyzacją trzeba było je trochę ugładzić, no bo trochę niefajnie, jakby na Mistrzostwach Świata ktoś tam się pozabijał. Oczywiście. W związku z tym dokonano pewnego ugładzenia. I wy z tego ugładzenia zrezygnowaliście, zostawiając je w takiej formie, jaka była. To znaczy, wróćmy, bo jest BAS 3, czyli jest złagodzony. Jest złagodzony. Aczkolwiek tu jest też taki, wiesz co, zawsze dylemat, bo jest takie znane pojęcie w środowisku, w ogóle w sportach walki, jak paradoks Kano. Jigoro Kano, Wiem, kto to był. no sorry, wiem, że wiesz, ale chodzi o to, że Jigoro Kano ugłaskał judo, Dokładnie. pozbawiając wszystkiego, co tam... Ten brutalny z jiu-jitsu, gdyby było jiu-jitsu w ogóle. Dokładnie. I okazało się, że to wcale nie było takie głupie, bo jak były początki tego martial arts, to judocy sobie świetnie radzili właśnie dlatego, że ponieważ to było ugładzone, oni często sparowali. Te sparingi nie kończyły się jakimiś poważnymi kontuzjami, nie? A na przykład boks birmański, gdzie tam sobie bandażowano ręce w żywice i w szkła, no niestety dużo takich walk nie można było stoczyć, bo trzeba się było po każdej dokurować, nie? W związku z tym ilość tych ich sparingów była zdecydowanie mniejsza, nie? Ja będąc na Filipinach, na Mistrzostwach Świata w Combat Kalaki, sam się nazywa Chupara, jest Kalaki, Kali, to wyspa, powiedzmy, to inna nazwa, ale to były bardzo duże zawody. Raz, że poznałem tam słynnego Danilo Santo, czyli ucznia i przyjaciela Bruce'a Lee. I ja tam pojechałem z niego powodu. Zobaczyłem na kasie VHS, jak taki Anglik Pato Malej, zawody już generalnie są zakończone, on wychodzi z hełmem pod pachą, z jednym kijem i do połowy jest rozebrany i pokazuje kto. I akurat nikt nie wyszedł. To ja myślę, jadę właśnie po to,
I on był, ale wtedy mówi, ja wiesz, ja mam żonę, córkę, ja też mam żonę i córkę i niestety ku mojemu ubolewaniu to nie chciał iść. A z kolei w Los Angeles, w dzielnicy Carson poznałem Richarda Bastillo, no następna znana osoba, też uczeń Rusali i jego przyjaciel, byłem w tej szkole, nie? Natomiast jeszcze wrócę do Filipin. Byliśmy u tego mistrza na jego sali, tam gdzie on mieszka, to strzeżone osiedle. I on pokazywał tam nic z kijem, tylko po prostu różne chwyty, rzuty, po prostu takie z ich stylu. I od razu na mnie patrzyli, mówi, bo on mówi, niektórzy z was teraz pokaże, co potraficie, nie? A chłopak mówią, tylko ty nie wychodź. Nie mam jakichś oporów, taki opór po prostu, wiesz. I to chyba właśnie o to chodziło, dlatego nie chcieli. No dokładnie dlatego. Dlatego ze względu na ten opór. Dobra. Jarku, ja ci bardzo dziękuję. Ja również za to, że przyjechaliście taki kawał drogi. Było warto. Rozmowa była bardzo ciekawa, inspirująca. Chciałbym, żebyś jeszcze podesłał nam trochę materiałów. Ja wiem, że one będą stare i archiwalne, ale chcielibyśmy pewne rzeczy pokazać, żeby uzmysłowić ludziom, co to jest, bo ja się trochę czuję tutaj jak historyk. Rozumiem. Mówię o rzeczach, które ja gdzieś tam pamiętam, z wypiekami na twarzy, o tym czytałem. Nie odważyłem się nigdy pojechać na BAS-3, na Combat 56, tak, ale na BAS-3 się nie odważyłem. Natomiast większość ludzi, którzy nas będą oglądać, pewnie pierwszy raz usłyszy, że było coś takiego jak system BAS. No to z tego powodu jest nam miło, że gdzieś ten przekaz pójdzie troszeczkę dalej. Tak jak mówisz, historycznie posłuchają tego i zapraszamy na zajęcia do tej pięknej sali. Fajnie, że się uruchomiliście teraz na nowo i będziecie próbowali gdzieś podtrzymać tą pamięć. Dokładnie tak. Dziękuję ci bardzo. Jarku. Dziękuję.